Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem tego roku. Udało mi się przeczytać 94 książki. Co prawda jedną jeszcze kończę, ale to kwestie dni. A jako, że do końca grudnia zostały jeszcze chyba 2 tygodnie, no może troszkę więcej niż tydzień, bo jest 19 grudnia, kiedy to nagrywam, no to już tą książkę całe lato bez Facebooka włączyłam właśnie w podsumowanie. Także przeczytałam 94 książki. To i tak jest więcej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku chyba przeczytałam 73 pozycje. Nie doszłam do 100, ale to zostawiam sobie ten jakby krok już na przyszły rok, bo mam nadzieję, że uda mi się ta sprawa. Zacznę może od najkrótszej książki roku. I mój Goodreads pokazał mi, że jest to komiks. Komiks Boska Jabłoń o Hugo. Ja nawet chyba cały film robiłam o tych komiksach, albo podsumowanie, nie pamiętam już dokładnie, ale wiem, że były one w filmach. Jest to seria 5 komiksów z przygodami właśnie Hugona, który to właśnie wraz ze swoimi przyjaciółmi przeżywa wiele przygód. Muszę patrzeć na tą okładkę, żeby sobie poprzypominać dokładnie, ale wraz ze swoimi przyjaciółmi jakby przeżywa wiele przygód, które są bardzo ciekawe. Co prawda ten komiks ma wiele wzlotów i upadków, natomiast nie oszukujmy się, jest to najkrótsza książka, 48 stron. Najdłuższą książką, też nie mam jej fizycznie, była Republika Smoka, czyli drugi tom Wojen Makowych Rebeki F. Kuang. Bardzo podobała mi się ta fantastyka. Miałam jeszcze w tym roku w planach przeczytać ten 3. tom, natomiast no nie wyszło to na razie najlepiej i nie udało mi się tego przeczytać. Natomiast patrzę, jakie czy wszystkie książki mam, ale nie udało mi się tego do końca ukończyć tej serii, bo jest to dosyć wymagająca seria. Natomiast nie ujmując jej niczego, jest naprawdę świetną serią, świetną trylogią i na pewno chcę poznać więcej książek pani Rebeki. Mam w planach też Babel i Yellowface. Natomiast no, najpierw skończę tę trylogię. Yellowface w ogóle wydaje mi się, że w tym roku wygrał nagrodę na Goodreads, bo wydaje mi się właśnie, że na Goodreads wygrał tamtą kategorię swoją, więc na pewno jest to książka warta uwagi. No i teraz nie wiem, czy zacząć od najlepszych książek, czy od tych najgorszych, ale może najpierw zepsuję sobie humor, żeby potem przejść na wyższe książki, w sensie na książki, które bardziej mi się podobały. Są tu i 5-gwiazdkowe książki i też chyba są 4-gwiazdkowe, natomiast to są książki, które wywarły na mnie bardzo duże wrażenie, ale chyba w zasadzie wszystkie są 5-gwiazdkowe. Ale zacznijmy od najgorszych. I jedną z takich najgorszych była Droga Cormaca McCarthy'ego. Przepraszam. Ja naprawdę chyba nie jestem targetem dla tej książki, chociaż uwielbiam Głuchowskiego i jego książkę Koniec drogi, w zasadzie nowelkę, która jest na podobnym motywie co Droga Cormaca McCarthy'ego. Natomiast tam bardziej mi się ten motyw podobał. Tutaj mam wrażenie, że oni idą i tylko idą. I w zasadzie cały czas idą i nie wiemy, po co idą i dokąd idą.
więc no niezbyt mi się spodobało. Wiem, że ta książka ma wielu swoich zwolenników i wielu fanów. I ogólnie nie ujmuję, bo pan Cormac McCarthy na pewno ma dobre pióro. Natomiast mi nie pasuje. Więc to jest pierwsza, najgorsza książka w roku. Kolejna była to Asystentka, czyli taki romans. Ja myślałam, że to będzie fajny romans. Okazało się, że to bardziej jest taka pornografia w książce. Kompletnie nie podobało mi się nic poza okładką. Okładka jest bardzo ładna i dlatego zwróciłam na nią uwagę. Na pewno nie będę sięgać już po książki Karoliny Jaskuły, ponieważ ta książka jednak mnie odrzuciła. Są książki właśnie z motywem, gdzie jest ta erotyka i ona się przewija jakby przez te książki i ona jest bardzo ładnie ujęta, a tutaj to był taki chamski pornol. Że nie mogę ująć tak te słowa. Więc tu zdecydowanie była to jedna z najgorszych książek, jakie mi się udało przeczytać. O kolejnym mam mieszane uczucia, ale jednak zaliczam ją do tych najgorszych. Jest to Krzysztof Malinowski, Umrzeć, żeby żyć. O książce krążyły, jak już czytałam, bardzo sprzeczne opinie. Niektórym się podobała, niektórzy mieli problemy co do autora. Natomiast ta książka opowiada o chłopaku, który zakochuje się w swojej nauczycielce i potem jakby oni są razem. Na początku jakby ona mówi, że nie, no bo jest za stara, potem jednak zmienia zdanie i ta ich znajomość przechodzi na ten wyższy level, natomiast nie wszystko wychodzi tak, jak powinno wyjść. Ona niestety umiera. No i ten nasz główny bohater zostaje wraz z jej dziećmi, które miała z poprzedniego związku, jakby sam i próbuje sobie to życie ułożyć na nowo. I nie podobało mi się tu kompletnie już nic, bo tak jak ta miłość była naprawdę świetnie ujęta, tak to, co się działo później w tej książce, pamiętam, że bardzo mnie zbulwersowało i kompletnie mi się nie podobało. I zdecydowanie nie będę polecać tej książki, bo jest naprawdę bardzo słaba. Kolejna tutaj, ja muszę się posiłkować moją listą, żeby w miarę po kolei te książki powiedzieć. Kolejną książką jest William Shakespeare i jego Burza. Na chwilę obecną tę książkę uważam, że jest na chwilę obecną dla mnie najgorszą z książek, jakie czytałam w tym roku. W sensie jedną z gorszych, wiadomo. Ponieważ nie podobało mi się tutaj zbytnio nic w tej książce i nie oszukujmy się, ja możliwe, że jeszcze nie dorosłam do tego, aby czytać taką taki gatunek, czyli gatunek dramatu. I możliwe też, że zaczęłam od złej książki, bo jakby sięgnęłam po Burzę, a może powinnam sięgnąć po Romeo i Julię albo Macbeta. Nie mam pojęcia. No natomiast ta książka mi nie podpadła do gustu, nie przypadła do gustu. Możliwe też, że jeżeli sięgnęłabym po nią w innym czasie, inaczej bym ją odebrała. Jeżeli bym trochę bardziej dorosła do tej książki, też inaczej bym podeszła. Więc wydaje mi się po prostu nie jej czas, nie jej miejsc, nie mam... nie umiem się dziś wysłowić. Jakby to nie jest ten czas, żebym zapoznawała się z dramatami. Może przyjdzie na to czas w przyszłości i możliwe, że dorosnę do tego gatunku. Kolejna książka, a w zasadzie dwie, ale pokażę je jednocześnie. Jest to Parodia Zmierzchu i Zmierzch. Obie te książki są bardzo słabymi książkami i
porównując jakby je do siebie, to chyba obecnie bardziej podoba mi się parodia, ponieważ wiadomo, z jakim celem była zrobiona. Natomiast Sam Zmierzch uważam za bardzo toksyczną książkę i książkę, która no, dla młodzieży nie jest odpowiednia. O niej już będę mówić w podsumowaniu całej serii. Natomiast uważam, że związek Belli i Edwarda nie jest dobrym związkiem. I tu było to pokazane. Co prawda w prześmiewczej atmosferze, ale faktycznie wszystkie takie złe zachowania Belli i Edwarda są jakby opisane w tej parodii, pastiszu na tą opowieść. Dobrze, że nie powstawały kolejne tomy tego dzieła. I może tak powinno być. Z kolei drugi tom podobał mi się zdecydowanie bardziej, ponieważ nie było tam Edwarda. Więc zdecydowanie polecam drugi tom, żeby sobie po prostu przeczytać i zobaczyć, jak Bella odżywa trochę od Edwarda. No ale takie dwie kolejne książki. Tutaj mój bardzo wielki, niedawny zawód tutaj mam okładkę pierwszej, ale chodzi mi o Geek Friend 2, czyli książkę Julii Guy. Bardzo czekałam z przeczytaniem jakby tej części, ponieważ pierwsza dosyć mi się podobała. Natomiast no, druga bardzo mnie zawiodła. Jest to książka 16+. Natomiast są tam sceny, które jakby są dla dorosłych, ale dorosła osoba nie będzie chciała czytać tej książki, bo główni bohaterowie są bardzo, bardzo naiwni, bardzo tacy dziecinni i generalnie to skreśla dla dorosłych tę książkę i dla młodzieży przez te sceny również, więc nie wiem, do jakiej kategorii tą książkę zaliczyć. Zaraz będzie chyba najgorsza książka, ale jeszcze zanim, no to wpadła tutaj w tę kategorię najgorszych książek jeszcze książka Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones and the Six. Ja już o tej książce mówiłam, chyba nawet niedawno, że ta książka ogólnie mi się podobała zamysłem i tym, że naprawdę wiele pracy autorka musiała w nią włożyć. Natomiast no, nie podobało mi się już to wykonanie tej książki. To, że z żadnym z bohaterów, jest to taki wywiad rzeka z zespołem, który nie istniał i z żadnym z bohaterów nie mogłam się zżyć. Chociaż są takie wywiady, takie książki w tym stylu właśnie, które mi bardzo odpowiadają. Natomiast tutaj tego nie było. Nie podobało mi się kompletnie nic, zbyt duży nacisk chyba był. Ja rozumiem, że to są lata 70. I że wtedy te zespoły naprawdę tak wyglądały, ale zbyt duży nacisk był na narkotyki, wszechobecny alkohol i seks. Ja wiem, że takie rock'n'rollowe życie kiedyś było, ale można było to jakoś inaczej ograć i przez to jakby ta książka u mnie odpadła. Ja ją w ogóle czytałam bardzo długo, bo ją zaczęłam jeszcze w zeszłym roku, więc ona tak sobie przeleżała na półce u mnie i nie wiem co powiedzieć. Ona przeleżała po prostu u mnie na półce, na czytniku i nie tylko. Próbowałam ją czytać jakby na telefonie, w jakiejś podróży, na tablecie, na czytniku. W końcu na czytniku mi się udało, ale
nie do końca mi się spodobała i nie wiem, czy sięgnę po kolejne książki tej autorki, ponieważ no jeżeli wszyscy mówią, że ta jest najlepsza z jej książek, czy nie wszyscy, ale wiele osób mówi, że to jest jedna z lepszych jej książek, no to jeżeli tu mi się nie spodobała, to boję się, jakby było z innymi. No i najgorsza książka, nawet nie wiem, czy można nazwać ją mianem książki. Jest to książka, którą kiedyś chyba dostałam do zamówienia jakiegoś za darmo. Nie mam pojęcia, jak ta książka znalazła się u mnie na półce. Jest to książka youtubera, ale chyba już byłego youtubera, bo już o nim nic nie słyszałam dawno. Karol Poznański, był to gamer, albo jest nadal, nie wiem, nie śledzę. I moja koleżanka, przyjaciółka powiedziała wczoraj, żebym przeczytała tę książkę, skoro mam, bo bardzo jest ciekawa mojej opinii. Nie wiem, dlaczego dla dzieci ten pan jest tutaj, bo to jest książka dla dzieci, napisana w stylu takim też. Jest goły praktycznie na okładce, nie wiem, do czego ma to nawiązywać game. It's only a game, bo w zasadzie o grach jest tutaj może 20 stron, niecałe, i to też tak pobieżnie opisane. Styl tej książki jest tragiczny, to jakby pisał pięcioklasista, tak. Mnóstwo zdjęć, mnóstwo jakichś takich grafik niepotrzebnych. Ogólnie książka wydaje się gruba, ma 269 stron i jak dla mnie mogłaby w ogóle nie powstawać. Jeżeli są jacyś fani tego pana, to mogę oddać tę książkę, natomiast no nie polecam ogólnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład jak tworzyć na YouTubie, tu się nie dowiemy. Jak zacząć jakby taką swoją przygodę, też się nie dowiemy, bo w zasadzie większość jest o tym, jak to on płakał w dzieciństwie i jak to on był takim maminsynkiem. Mamy też na przykład o grach, jeżeli byśmy chcieli się dowiedzieć, to może mamy tutaj wymienione jego 10 ulubionych gier i to tyle. I w zasadzie też się nie dowiemy nic. Więc to jest jeden wielki minus. Nawet nie wiem, czy można nazwać tą książką. Styl tej książki jest tragiczny. Ja miejscami nawet brałam długopis i poprawiałam tam szyk zdań albo dopisywałam literki, bo korekta tej książki też jest tragiczna, bo bardzo dużo liter nie było w ogóle w tekście. Nie wiem, czy w ogóle tu była jakaś redakcja tej książki. No nie wiem, dla mnie to jest wielkie nie. Nie będę już więcej o tej książce mówić, chcę o niej zapomnieć. Jeżeli są fani i chcieliby tę książkę, to ja chętnie oddam, bo mi niepotrzebna jest na moich półkach. I takie by były najgorsze książki roku, czyli Droga Cormaca McCarthy'ego, Asystentka, Umrzeć, żeby żyć, Burza, Parodia Zmierzchu oraz sam Zmierzch. Geek Friend. Coś mi się tu włożyło. Geek Friend 2, książka Kajko oraz Daisy Jones and the Six. Czyli takie książeczki były moimi najgorszymi. Przepraszam, praca mnie wzywa, więc szybciutko sprawdzę jedną rzecz. I przygotuję sobie jeszcze w trakcie te najlepsze książki. Niektóre właśnie są nie przy mnie, nie na miejscu. Niektórych nie mam na miejscu, niektóre są e-bookami i też postaram się iść w takiej kolejności chronologicznej, jeżeli mi się uda to zrobić. I miesiąc zaczęłam bardzo dobrze z książką Carlosa Ruiz Zafona, Marina.
Bardzo podobała mi się ta książka, była w takim stylu trochę Koraliny, którą bardzo lubię, i w stylu takim Tima Burtona, i to jest mój ulubiony reżyser, więc zdecydowanie ta książka mi się bardzo spodobała. Była tutaj tajemnica, którą musieliśmy rozwikłać, było trochę smutków, było trochę trudności, takie przygody. To jest taka młodzieżówka, ale bardzo dobra. To jest taka na wysokim poziomie książka i będę polecać, bo warto się zapoznać. I dzięki tej książce mam ochotę poznawać dalsze jakby książki właśnie naszego autora. Kolejna książka jest to książka Daphne du Maurier, Rebeka. Ja w tym roku przeczytałam sporo książek tej autorki, natomiast ta jest zdecydowanie moją ulubioną. Myślę, że przez postać Rebeki, której nie ma, a jednak cały czas występuje u nas na kartach tej powieści i cały czas jest naszym głównym bohaterem. Fajny zabieg, bardzo mi się spodobała. Styl jest bardzo ciekawy, w sensie nie ciekawy styl. Styl jest przepiękny. To, jak była napisana ta książka, wszystkie emocje, wszyscy bohaterowie, bardzo mi się podobała. Jestem z niej zadowolona i na pewno więcej książek Rebeki. Daphne du Maurier będę czytać. Kolejna książka Gentleman w Moskwie. No, ta książka jest bliska mojemu sercu. Myślę, że przez Moskwę, ale też przez styl i naprawdę to jest książka, od której nie mogłam się tak naprawdę oderwać. Długo jej szukałam, żeby znaleźć ją w jakimś tańszym wydaniu. Jak już udało mi się znaleźć, to trochę czekała na półce, zanim ją przeczytam. Ale cieszę się właśnie, że wyszło jak wyszło i że ją przeczytałam, bo podobała mi się całość i na pewno Amora Towelsa będę chciała jeszcze przeczytać. Kolejne w kolejności była młodzieżówka, która też mi się bardzo podobała, na której przepłakałam bardzo dużo. Jest to Z tej strony sam, Dustin Tao, osoba autorska. Mamy tutaj dziewczynę i chłopaka. Chłopak ginie, a dziewczyna nie może sobie poradzić z tą stratą. Coś włączyłam? Z tą stratą, więc kontaktuje się z nimi, udaje się ten kontakt złapać i naprawdę przepiękna książka. No ale gdzieś tak od połowy już można uronić łzy i mi się udało i chyba to jest w książkach ważne, żeby takie emocje wywoływały, więc polecam. Później była książka Laury Taylor Nemey, A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow. O Jezu, byłam tą książką zachwycona. Mamy tutaj dziewczynę, która jakby wyjeżdża na wakacje. Po 3 takich wypadkach wyjeżdża na wakacje do rodziny w Anglii. Tam poznaje chłopaka i się zakochują. Chociaż nie jest to taka prosta miłość, od razu się nie pojawia. Natomiast no, ta książka bardzo... zdradziłam trochę. Ta książka bardzo urzeka i na pewno będę polecać. Podobno ma wyjść film i nie wiem, czy nie ma... czy nie ma za granicą jej drugiej części. Coś z chłopakiem. Może być druga część, ponieważ ona niestety pod koniec książki wraca do Miami. Więc jest ta odległość Londyn. Chociaż nie, to chyba nie był Londyn, ale Anglia i Miami. Jest trochę różnica kilometrowa, czasowa i wszystko. I krajowa. Kolejna jest to taka klasyka. Filmu nie znam, ale znam książkę Śniadanie u Tiffany'ego. Uważam, że Truman Capote bardzo fajnie napisał tę książkę. I po tym, jak ta książka mi się spodobała i jak już sobie wyobraziłam wszystko, co tutaj jest, boję się trochę zacząć filmu oglądać, ale może kiedyś się odważę.
Książka to jest na posiedzenie na jeden dzień. Ona ma 89, nawet nie, 87 stron. Jest króciutka, to jest taka jakby nowelka, opowiadanie, ale naprawdę świetnie oddaje klimat lat 20. Mam wrażenie, że tam były lata 20. I to jak kobieta w takim społeczeństwie i we wszystkim wyglądała. No i główna bohaterka, czyli Holly, jest naprawdę fajną kobiecą bohaterką, więc polecam. Dalej była poezja i do poezji chyba dorosłam, a zwłaszcza do poezji jesienina. Mam tu Spowiedź chuligana. Tutaj mamy i wiersze. I też można powiedzieć, że jest sztuka. Ta sztuka mi się troszkę mniej podobała, natomiast tak całościowo bardzo mi się podobało, jak autor właśnie oddał wszystkie swoje emocje, jak poprowadził czytelnika przez te swoje emocje. No i naprawdę polecam przeczytać Jesienina, bo to jest trochę mroczna poezja, mroczny autor, ale też mroczne czasy go spotkały i w takich też mrocznych czasach wtedy żył. Teraz mam książkę Erskina Caldwella, Blisko domu. Jest to książka o takim czarnoskórym proletariacie. Ogólnie Erskine Caldwell bardzo często pisze w swoich książkach o właśnie czarnym proletariacie i o tym, jak to ich życie wyglądało wtedy. Bardzo mi się ta książka spodobała. Też pochłonęłam ją bardzo szybko. Wzięłam ją sobie z biblioteczki dziadka, przeczytałam i wpisałam się na kartę biblioteczną do niego, bo właśnie w każdej książce zawsze miał karty biblioteczne. Nie wiem, mam niektóre książki, nie wiem czy... Nie, odłożyłam karty biblioteczne na miejsce, bo właśnie mam niektóre książki, które mi pomagały też na studiach z filologii rosyjskiej. I nie wiem, właśnie bym pokazała takie karty jak miał, ale powyciągałam z każdych, którą mam. Dobra, to akurat Anna Karenina. Pierwszy to. Ale wracając do Erskina Caldwella, to bardzo mi się podoba jego twórczość i polecam. Nawet bardziej niż obecnie Colsona Whiteheada. Colsona Whiteheada, ponieważ ten od razu do mnie przymówił, a Colson Whitehead jednak musiałam dorosnąć trochę do opinii o książce, którą przeczytałam. Co mi się jeszcze podobało? Muszę otworzyć. Ale podobał mi się pewien komiks. I teraz nie wiem, gdzie go mam. Chyba to. Nie mogę znaleźć. Będę mówić. Podobał mi się komiks Metro 2033. Oczywiście, że nie tu patrzę nawet. Ja mam go w wersji rosyjskiej w 2 częściach, natomiast wiem, że jest w Polsce, już wyszedł. Podobała mi się tutaj kreska. Podobało mi się to wszystko, jak było stworzone. Oczywiście mi się ściąga, bo nie pomyślałam wcześniej o tym. Ale generalnie tutaj mogę pokazać taką namiastkę tego. W 2 okładkach przepiękna kreska, bardzo brutalny jest ten komiks, ale sama książka też jest brutalna. Więc dlatego też uważam, że jest to komiks 18+, już bardziej niż książka. Książkę podstawiałabym 16+, komiks jednak nie. Jest bardzo brutalny, ale ja lubię takie rzeczy, więc no będę polecać na pewno. Wiem już, że o jednej książce o jednej książce zapomniałam, przypomniałam sobie teraz, więc o niej zaraz jeszcze powiem. Zaraz ją sobie wezmę i powiem. Natomiast tak by było. Grało mi się.
właśnie pierwszy tom. Bardzo taka mroczna, już się mrocznie zapowiada. Nawet bym powiedziała, że jest brutalniejszy niż sama książka, bo autor się tutaj nie bał opisów i ilustracji. Bardzo fajny komiks. Jeżeli ktoś jest fanem właśnie Głuchowskiego i fanem Metra, to myślę, że ta książka się spodoba. Zaraz jeszcze sprawdzę, czy ja tę książkę w tym roku przeczytałam. Czy ja ją w ogóle oznaczyłam, że przeczytałam? Mam straszny katar dzisiaj. Oczywiście, że nie wzięłam jej po prostu z półki, ale zaraz wezmę. Przejdźmy dalej. Komiks Metro powiedziałam, teraz będzie książka Nocny film. Jest to thriller. Boże, jaki długi film mi wyszedł. Ojej. Ale podsumowanie roku może być dłuższe. Nocny film, thriller, bardzo mroczny, z sektą, z przecudownymi tutaj wstawkami, które też są ważne dla fabuły. Super książka, nie będę zdradzać wszystkiego, o niej był cały film na kanale. Może zostawię gdzieś link, jeżeli będę miała. A jeżeli nie, to polecam przejrzeć przez filmy, bo tam jest nawet taka okładka z tą książką. Bardzo fajne, polecam, bardzo mi się podobał i to jest książka, która ma 760 stron, ale jest naprawdę zabójczo superowa i przeczytałam ją chyba w 2 dni bodajże i naprawdę bardzo szybko poszła, bardzo szybko się czyta, jest fajna. Kolejna książka, która tak bardziej otworzyła mi jakby głowę na samorozwój, jest to książka Khalila Gibrana Prorok. Są tutaj mądrości, jest to książka chyba XIX-wieczna, XVIII-wieczna, XX-wieczna, nie wiem, generalnie ja słuchałam to w audiobooku, ale Khalil Gibran ma mądrość na każdą porę. Jest to króciutka książka, ona trwa w ogóle chyba audiobook 2 godziny, więc ona jest naprawdę maluteńka. Ale jest świetnie napisana. Takie mądrości trochę jak Biblia, ale jednak w lepszym formacie. O tak. Książka, która dla mnie jest trochę jak Pieśń o Achillesie. Jest to książka autobiografii Christine Lauren. Będę polecać, bo jest naprawdę świetna, warto przeczytać. Nie będę zdradzać fabuły, ale mamy tu 2 chłopaków, jeden mormon, drugi nie. No i jak to ich życie będzie wyglądać razem i czy będzie w ogóle takie życie wspólne i czy coś z tego może być, no to warto przeczytać. Super, polecam, świetnie napisana, ale chyba Christine Lauren, książki, które czytałam ogólnie były super. Książka, do której nadal słucham playlisty, czyli wszystkie piosenki o miłości. Pożyczyłam ją siostrze, dlatego nie mam jej fizycznie, ale polecam playlisty na Spotify, bo jest super, a zwłaszcza czytając tę książkę i polecam tę książkę każdemu, bo jest naprawdę świetna. Ja jestem zakochana, będę ją na pewno polecać każdemu. Jest to taka książka życia mojego, można powiedzieć trochę, jeżeli można o takiej książce powiedzieć. Ja jestem zachwycona. Do tej pory nie mogę wyjść z wrażenia o tej książce. I teraz może nawet bez cięcia przejdę. Chociaż może nie. Chociaż zapauzuję Was na chwilę i za chwilę wrócę. A mianowicie zapomniałam o najukochańszej mojej książce, która jest w moim serduszku bardzo głęboko, czyli książka o Jeffrey Dahmerze, Ołtarz Śmierci. Jeżeli ktoś lubi true crime, to naprawdę, inaczej bym łeb uciął, to naprawdę ta książka jest świetnie napisana. Co prawda nie ma jej po polsku, więc jeżeli ktoś zna angielski, to Brian Masters i tytuł The Shrine of Jeffrey Dahmer. Bo wątpię, że wybralibyście książkę po rosyjsku. Ja szukałam tej książki, po polsku nie wyszła.
a szukałam sobie o Jeffrey Dahmerze, bo po serialu byłam zafascynowana jego historią. No i ta książka naprawdę wiele mi dała. Wiele informacji, których nie było w serialu lub które były spłycone w serialu. Co prawda w serialu było trochę więcej treści, bo ta książka kończy się w momencie, kiedy on zostaje zamknięty w więzieniu, a jak wiemy, to on w tym więzieniu zmarł nawet przed wyrokiem chyba. Zabił go współwięzień, więc ciężkie miał życie Jeffrey Dahmer, więc poniekąd rozumiem, dlaczego robił to, co robił. I ta książka też mi to potwierdziła, że trudne dzieciństwo może powodować później odchyły od norm. No ale polecam też każdemu. I nie wiem, jak mogłam o niej zapomnieć wcześniej. Bo cały czas na nią patrzę, może dlatego, że cały czas właśnie na nią patrzę i to jest dla mnie taka oczywista książka. I jak sobie patrzyłam spis książek, to jej nie zauważyłam. No ale takie byłoby podsumowanie mojego roku czytelniczego. 94 książki to naprawdę jak dla mnie bardzo dużo i zwłaszcza, że w zeszłym roku było 73, więc to lub 72, więc to jest duży przeskok. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie 100. Bo myślałam, że jeszcze w tym roku mi się uda, ale myślę, że zakończy się na 95 może książkach. No ale to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się takie podsumowanie podobało. Mam nadzieję też, że nie przynudzałam trochę. Starałam się jakby nie zagłębiać trochę w książki, ale też nie mówić zbyt ogólnikowo. Chociaż i tak wiem, że w większości książek powiedziałam ogólnikowo i przepraszam za to. Ale jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o książce, to zapraszam w komentarze. Ja chętnie opowiem i będę odpowiadać na komentarze. Staram się też odpowiadać na każdy komentarz. Czasem od razu, czasem trochę mi zajmuje, żeby zobaczyć, bo nie zawsze mi się pojawiają powiadomienia. No, ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wasz rok też był takim czytelniczym jak mój. Chociaż miałam swoje wzloty i upadki i chyba notorycznie w tym roku towarzyszył mi zastój czytelniczy. Natomiast jestem z siebie dumna w tym roku i mam nadzieję, że Wy też będziecie dumni. Chociaż nawet jeżeli przeczytaliście 1 czy 2 książki, to i tak jest to super wynik, bo wiadomo, że nie każdy ma na to czas. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jesteśmy już po świętach, jak oglądacie ten film, więc życzę Wam super Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku, bo jestem jeszcze przed Sylwestrem na tym filmie. Także dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!